Witajcie kochani. Ostatnio dostałam zapytanie, i tutaj cytuję, czy jestem w stanie zrobić na maksa różowego i słodkiego kotka? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że tak. A wiedziałam to, kiedy znalazłam w sklepie dokładnie tę włóczkę. Możecie zobaczyć na jej strukturę, jest włochata. Myślę, że nada nam cudownego, puszystego efektu. Natomiast w tym momencie chciałabym troszeczkę przestrzec. Tego typu włóczki są zdecydowanie przeznaczone dla osób bardziej zaawansowanych. Sama niejednokrotnie mam problem z tego typu włóczkami, jeżeli chodzi o liczenie oczek. Wracając do naszego kotka. Będzie cały różowy z wyjątkiem łapek. Te zrobię w odcieniu białym dla nadania kontrastu. Natomiast poduszeczki na łapkach będą różowe. Efekt będzie mniej więcej taki. Różowy będzie kontrastował na białej łapce, a ona będzie kontrastować przy różowym kotku. Mam nadzieję, że efekt będzie równie uroczy, jak go sobie wyobrażam. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Naszą tylnią łapkę zaczniemy od zrobienia magicznego kręgu, w którym wykonamy 12 półsłupków. Kolejne okrążenie zaczynamy od zrobienia półsłupka w tylniej nitce i kontynuujemy tak przez całość, dzięki czemu uzyskamy piękny efekt wywiniętej łapki. Czubek naszej łapki możemy już delikatnie wypchać, a następnie będziemy zmieniać kolor. Muszę przyznać, że jestem mile zaskoczona tą włóczką. A wygląda ciekawie. Łapka jest biała, tak jak mówiłam. Zaraz zabieram się za zrobienie jej poduszeczek różowych. Jedną nóżkę mam już przygotowaną, czas na kolejną. Ustawiam ją przodem, nitkę daję sobie do tyłu, wbijam się w pierwszy półsłupek, w kolejny półsłupek na okrążeniu, czyli tu, i przeciągam teraz nitkę przez całość, tworząc półsłupek. Powtórzę to jeszcze 2 razy, żeby mieć przymocowaną nogę. I tak wyglądają moje przymocowane nóżki kotka. Czyż nie jest on cudowny? Moim zdaniem zapowiada się świetnie. Czy ten pyszczek nie jest uroczy? A teraz dodamy do niego brewki. Robię 2 oczka łańcuszka, następnie będę robić zwężenie za wewnętrzną, tą przednią nitkę. I teraz w zależności od tego, jak szeroko damy oczy, będzie zależało, ile damy półsłupków. Moja głowa jest już prawie skończona, będę musiała jeszcze dorobić jej wąsy. A propos wąsów, zastanawialiście się kiedyś, po co kotu wąsy? Żeby miał. A tak całkowicie poważnie, możemy je nazwać swego rodzaju czujnikami parkowania. Kot, wchodząc w jakieś miejsce, na przykład w dziurę, sprawdza za pomocą wąsów, czy jest w stanie ją przejść. Czyli sprawdza, czy odległości pozwalają na to, żeby wszedł całym ciałem. Zapobiega w ten sposób zaklinowaniu w ciasnych miejscach. Zadowolona z efektu, jaki powstał, postanowiłam zrobić kolejnego kotka. I zobaczcie, zmieniłam tylko włóczkę i oczy, a kot wygląda zupełnie inaczej, prawda? Celem mojego kanału jest promowanie DIY oraz rozwoju. Jeżeli podoba Ci się mój content oraz to, co robię, zapraszam do mojego sklepu na Etsy, gdzie możecie kupić wszystkie paterny, które pokazuję na filmikach, lub jeżeli zgadzacie się z tym, co robię i chcecie mi postawić przysłowiową kawę, to jest to właśnie jeden ze sposobów dla wsparcia mojego kanału. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień.